Witam serdecznie Państwa. Dzisiejszy odcinek będzie niejako kontynuacją wcześniejszego, w którym opisywałem porty Gen, Load, Grid, gdzie podłączamy generator, jak to zrobić, jakie z tym się wiążą niebezpieczeństwa i ograniczenia. Tutaj będę chciał pokazać na przykładzie projektu, który wykonałem, pewien prosty, a dlaczego to zaraz o tym się dowiecie, układ automatyki, który będzie tu odpowiednio tymi zasilaniami na portach sterował. Dodatkowo, co już niektórzy wcześniej widzieli w moim układzie, jest zastosowany m.in. ten przełącznik automatyczny zasilania APZ, o którym też był film, który ma swoje wady, ale to już zupełnie inny temat, który ma za zadanie automatycznie mi tutaj przełączać w przypadku braku zasilania z inwertera na zasilanie sieci i odwrotnie. Tak jak już w każdym filmie powtarzam, instalacja ma być niejako typowo off-gridowa z możliwością doładowania akumulatorów. Tutaj nie będzie żadnego oddawania energii, większość pracy będzie z magazynu energii i tylko w miarę potrzeby będzie to doładowywane. I tu jest ta druga część, o której też już wspominałem w jednym z pierwszych filmów, czyli załączanie zasilania na port Gen lub Grid. To, co już wcześniej w tym filmie poprzednim opowiadałem. I tutaj właśnie będzie ta automatyka. Po to było zrobione, żeby tą automatykę można było zastosować. Zadaniem automatyki będzie załączanie napięcia na port Gen lub Grid w trybie generatora, o czym wcześniej wspominałem, i sterowanie dodatkowo tym przełącznikiem zasilania. Dlaczego taka wersja? Od razu powiem. Okazało się bowiem, że ten przełącznik mimo swoich wad jest dosyć czuły i bardzo mocno reaguje na zaniki zasilania, nawet na bardzo krótkie. I w momencie, nie wiem czy to tak powinno być, no raczej tak, bo ten czas jest bardzo krótki. W momencie, kiedy z inwertera kończy się proces ładowania, inwerter przechodzi na zasilanie z magazynu energii, jest taki miniaturowy, można powiedzieć, zanik. I to w niczym nie przeszkadza dla sieci energetycznej, jednak ten przełącznik w większości wypadków na niego po prostu reaguje i robi bardzo szybkie przełączenie w tej i z powrotem. Niczym to nie wpływa na sieć i tutaj obciążenia, które są w domu, natomiast bardzo wpływa męcząco na sam ten przełącznik, więc chciałbym tego uniknąć, żeby tego efektu nie było, żeby ten przełącznik nie reagował w momencie przejścia z ładowania na zasilanie tym efektem szybkiego przełączenia, no bo wykończy się raz, dwa mechanicznie zarówno i elektrycznie. I w jaki sposób to zrobiłem, już Wam pokazuję. I widzicie tutaj przykładowy, no już praktycznie gotowy schemat działania układu automatyki, jaki sobie zaprojektowałem. No wydaje się bardzo prosty, brakuje tu czego? No niektórzy powiedzą komputerów, sterowników elektronicznych, innych rzeczy. Oczywiście nie jestem przeciwnikiem tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań z 1000 układów elektronicznych, które nadzorują, sprawdzają i tak dalej. Jednak w tym wypadku kompletnie wydaje mi się to niepotrzebne. Układ jest na tyle prosty, że można to zrobić na zwykłych przekaźnikach. Oczywiście jest tu wejście, o którym zaraz Wam powiem, na układ elektroniczny, ale ten układ będzie sobie pracował niezależnie od tego, czy kontroler się zawiesi, zepsuje, czy zrobi upgrade i przestanie działać, jak to słyszę w tysiącach innych wypadków. Tamte rozwiązania smart, nazwijmy to, mają wspomagać, a nie być jedynymi, od którego cały układ będzie zależny. I po kolei Wam tu zaraz powiem co i jak, w jaki sposób to rozwiązałem. Układ tak jakby ma, można powiedzieć, dwie części. Tu jest jeden fragment i to odpowiada za załączanie napięcia na wejście gen, niezależnie czy to będzie gen czy load ustawione jako gen, tak jak to inwerter lubi widzieć, czyli takie niejako go oszukanie, że pracuje tam generator, co tak jak wcześniej mówiłem nie ma dla niego znaczenia, bo napięcie to jest napięcie i nieważne skąd idzie. Jak to rozwiązałem? No tu mam jedno wejście takie oznaczone gen start, które będzie podłączone ze styków, które są w inwerterze, które są sterowane w momencie, kiedy inwerter potrzebuje źródła energii z generatora. Tam są styki zwierne, w momencie jak pojawia się sygnał gen, styki są zwierane, no i po prostu tu będą wyprowadzone i w tej gałęzi będzie podawana masa. Akurat ze względu sterowania jest to i bezpieczeństwa wygodniejsze niż podawanie plusa. To będzie szło na drugi jeszcze układ, ale o nim za chwilę. Zakładajmy, że teraz w tej chwili tutaj nie ma i tu jest zwarcie.
W tym momencie pojawienie się zwarcia na tych dwóch stykach powoduje załączenie tego oto przekaźnika. A co robi ten przekaźnik? Przekaźnik jest zasilany tutaj z sieci 230 V grid i to jest istotne, czyli z sieci miejskiej jest zasilany. Znaczy właściwie nie jest zasilany, podawane to napięcie jest na jego zestyk. I w momencie zadziałania to napięcie podawane jest na stycznik, który widzieliście na poprzednim zdjęciu, który jest w szafie i który załącza napięcie na wejście gen inwertera. No bardzo prosty układ. Ale jednocześnie, idąc dalej, to co sobie tu wymyśliłem, z drugiego ze styku, który normalnie jest zwarty, napięcie idzie też na wejście automatycznego przełącznika zasilania, te wejście kontrolne, które pokazuje, że jest napięcie z sieci. I w tym momencie, jeżeli zniknie napięcie z generatora, przełączy się na napięcie z sieci. Jeżeli tu tego napięcia nie będzie, cały czas będzie na wejściu, nie z generatora, tylko z wejścia load. Będzie na wejściu load i jak zniknie napięcie na load, po prostu przełącznik nic nie zrobi, zniknie na wyjściu napięcie. I w tym momencie, przy takim sterowaniu, kiedy podajemy napięcie na stycznik, jednocześnie odpinam to napięcie od tego wejścia sterującego przełącznikiem. I w tym momencie wszystko co się dzieje chodzi tylko i wyłącznie z wejścia load. Nieważne co tam się dzieje, czy te będą zaniki, czy nie, krótsze, dłuższe, o tym za chwilę. I w tym momencie nie ma tego objawu, mam nadzieję, że nie będzie, bo oczywiście układ zmontowany pokażę Wam jak go zmontuję, to jest projekt. Nie będzie tego objawów, że przy przejściu z zakończenia ładowania w tryb pracy z magazynu energii ten przełącznik APZ na chwilę się przełączy. No bo się nie przełączy, gdyż nie będzie miał na wyjściu grid napięcia, więc nie będzie widział, że tam jest, więc nie będzie widział też potrzeby przełączenia, czy nie będzie miał się jak przełączyć. Więc na jednym, można powiedzieć, przekaźniku w prosty sposób rozwiązałem te dwie rzeczy, czyli sterowanie zasilaniem na wejściu gen i unikanie tego szybkiego przełączenia się przełącznika automatycznego. Ale no ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w momencie jak coś się stanie w trakcie ładowania i zniknie napięcie na wyjściu load inwertera. No i w tym momencie jesteśmy odpięci, nie ma tu sterowania i sieć domowa po prostu przestaje dostawać te napięcie całkowicie. No bo przełącznik się nie przełączy, inwerter nie produkuje z jakiegoś powodu, już tu nie wnikamy, też napięcia. No i jesteśmy odcięci, a przecież zrobiliśmy, żeby to wszystko działało. No więc jaki to ma sens? No i właśnie po to jest te kolejne tutaj szeregowo połączone, można powiedzieć, ze stykiem inwertera kolejne wejście, do którego będzie podłączony czujnik, detektor obecności napięcia na wyjściu load inwertera. I tu Wam chciałem pokazać, jak to będzie zrealizowane na podstawie gotowego modułu, który kosztuje kilkanaście złotych nawet, ze względu na oprawkę do szyny DIN, bo sam moduł to są kwestie kilku złotych. Jest to układ, do którego z jednej strony podłączamy zasilanie z sieci 230 V i z drugiej strony mamy transoptor i na końcu, na wyjściu tutaj mamy sygnał sterujący, czyli emitter, kolektor, niejako tranzystora, fototranzystor, który jest tutaj w tym transoptorze. I mamy układ detekcji, który w zupełności wystarczy nam do tego celu wykrywania, czy napięcie na wyjściu load inwertera jest, czy nie. A ze styki tutaj z tego złącza, czyli kolektor i emitter fototranzystora, będą podłączone tutaj. Jest to niejako półprzewodnikowy przekaźnik, nazwijmy to, który też będzie zwierał tą linię i w momencie, póki jest napięcie na loadzie, ten przekaźnik w trakcie procesu ładowania, czyli kiedy też jest aktywny ten sygnał, czyli te obydwa sygnały muszą być aktywne, żeby zadziałał przekaźnik, czyli będzie załączony stycznik i będzie rozłączone sterowanie wejścia grid. W momencie, jeżeli zaniknie napięcie load, ten przekaźnik z maciupcim opóźnieniem, tak, się przełączy, no i spowoduje przełączenie automatycznego przełącznika na wejście sieciowe, co przywróci nam zasilanie w całym domu. Opóźnienie musi być ze względu właśnie na to, żeby nie reagował też ten wykrywacz napięcia na milisekundowe zaniki, jakie są na wyjściu load w momencie przełączania trybu ładowanie, zasilanie z magazynu energii. I to jest tak jakby pierwsza część tego
układu, w której tutaj jest realizowana cała ta część gen, odpięcie przełącznika zasilania, ale jak widzicie jest tutaj też druga część i ona ma zupełnie inne zadanie. Też jest połączona gdzieniegdzie z tymi samymi elementami, ale jej funkcja jest tutaj troszeczkę inna. Ja tutaj zmienię kolor, żeby to było widać, że to jest inny układ. I tu mamy dwa przekaźniki. One jak widać są, jeżeli chodzi o zasilanie cewki, połączone ze sobą równolegle, czyli obydwa te przekaźniki zadziałają. Także tutaj są jednocześnie sterowane. A po co są dwa i co one robią? Zrobiłem sobie niejako zdalne, no bo lokalnie to mogę to zrobić ręcznie, zwykłym przełącznikiem, który tam jest. Jest tutaj niejako zdalne rozłączenie, odłączenie inwertera od zasilania domu. Czyli powoduje to, że automatyczny przełącznik zasilania przełączy się na sieć miejską. Może do czegoś to się przydać, może nie, ale jak chcę coś takiego mieć i to będzie jedyny element sterowany tu z jakiegoś zewnętrznego układu, być może też będzie to dostępne z internetu, czyli z każdego miejsca na świecie. Zakładam, że pewnie zrobię tutaj jakiś prościutki układzik w Home Assistant, który tu będzie niejako wspierał i będzie zastosowany do sterowania tym inwerterem i paroma innymi rzeczami. Nie bawi mnie sterowanie żarówkami, żeby migały i tak dalej. No, chcę wykorzystać tylko do tego jednego celu. I pewnie będzie też sterował tym wejściem. Jak to jest zrobione? No proste. Tutaj mamy znowu wyjście z inwertera load i w trybie, kiedy przekaźniki są rozłączone, podaje on napięcie na drugie wejście sterujące, czyli load. Bo tak jak widzieliście wcześniej na zdjęciu, przełącznik automatyczny ma dwa wejścia sterujące i w zależności nad którym jest napięcie, na którym znika, on przełącza się na drugie. Czyli w momencie tutaj jak odłączymy napięcie od wejścia sterującego, czyli podamy sygnał sterujący na wejście sterujące, ten przekaźnik się zewrze i zniknie napięcie na linii APZ, czyli przełącznika load i on spowoduje przełączenie się na grid, bo tutaj będzie napięcie. Ale co w momencie jak podam to napięcie, kiedy układ się ładuje, znowu wracamy do tego, że w tym momencie mamy tutaj brak napięcia, bo ten układ ładuje akumulator i napięcie tutaj na tej linii znika. No i po to właśnie jest dodatkowy przekaźnik dla takiej sytuacji, żeby w momencie ładowania zewrzeć dodatkowo linię grid, żeby te sterowanie nastąpiło. Czyli w momencie jak podaje sygnał sterujący na to wejście, załącza się ten przekaźnik, odpinając napięcie z wejścia sterującego load i jednocześnie załącza się ten drugi, który podaje napięcie na wejście sterujące grid. I tym samym przełączamy się na zasilanie miejskie. Bardzo prosty układ. Przekaźniki będę tu stosował oczywiście też na szynę DIN. Wszystko to będzie w tej szafie i jak to zrobię, jeżeli to się uda i zadziała, no specjalnie nie widzę tutaj rzeczy, które miałyby się nie udać, to powinno bez problemu zadziałać. Może być ewentualnie kwestia tutaj dobrania, czy za pomocą tego tranzystora, który jest w transoptorze, wysteruje tutaj ten przekaźnik, ale z tego co tam wiem, to jest tranzystor, który ma napięcie kolektor emitter 60 V i prąd bodajże 50 czy 80 mA. Przekaźniki, które mam, zżerają poniżej 10 mA, więc spokojnie będzie można tutaj go zastosować. Także no jedyne co potrzebujemy to napięcie 12 V do tego układu, ale to można wziąć z falownika, jednak ja wolę nie ryzykować, będę miał osobne zasilanie. No jeszcze jakieś układy tutaj sobie w tej szafie też będę chciał tam pomontować. No dojdzie na pewno ESP do połączenia po modbusie z Home Assistant. Jakieś może jeszcze inne elementy, także różne rzeczy tam będą. Jest to napięcie 12 V zasilające je będzie potrzebne. Także będzie to osobny układ zasilacza. Dodatkowo z podtrzymaniem bateryjnym, co jest najśmieszniejsze. No bo jednak możemy mieć taką sytuację, że zarówno inwerter, jak i sieć zewnętrzna nam padnie, a to będę chciał podtrzymać dla pewnych celów, no na przykład do informacji, że zniknęły wszędzie napięcia. Także tutaj to będzie w kolejnych odcinkach, jak będę ten układ robił. Także widzicie, jak można prosto pewne rzeczy robić. Ja wiem, że znajdzie się wiele tutaj, nazwijmy to
nowoczesnych malkontentów, którzy bez Arduino ESP i jeszcze malinek i innych cudów elektroniki tego by nie zrobili, no bo przecież jak to można na jakichś prostych przekaźnikach zrobić, gdzie tu nie ma żadnego układu połączonego z internetem i niczym. Oczywiście cały ten układ można też sprząc właśnie z jakimś układem, jak tu będzie kontrolna płyta jakiegoś innego, no właśnie takiego kontrolera, to mogę każdy sygnał sobie wyprowadzić i będę wiedział jaki jest stan, a dodatkowo też mogę każdy przekaźnik sobie osobno zasilić, to nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy wpiąć na linii diodę i wtedy podpiąć kolejną linię zasilającą przez diodę i wtedy każdym przekaźnikiem też sobie osobno mogę sterować z dowolnego innego urządzenia. To wszystko można zrobić, ale podstawowe działanie to jest taki układ, 3 przekaźniki, detektor i to działa. To działa, tutaj nic się nie będzie działo. Oczywiście tą detekcję, jeżeli chodzi o tutaj pojawienie się napięcia, obecność napięcia na wyjściu load inwertera można zrobić w różny sposób. Można dać prościutki zasilacz na przykład. Są takie malutkie produkowane, który będzie tu podpięty pod ten przekaźnik, a nie zewnętrzne zasilanie. No różne są możliwości. Można dać przekaźnik zasilany 230 V. To już kwestia jest jak co kto chce. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, o której tutaj zapomniałem, taką dosyć, no powiedzmy istotną, że w momencie, dlaczego tutaj jest to napięcie 230 V z sieci, nie z wyjścia load, które no teoretycznie częściej powinno mieć napięcie niż sieć. Jak się zniknie, to tam na loadzie powinno być. No po pierwsze wiadomo, że musi iść tutaj do sterowania tego wejścia w przełączniku APZ, ale sterujemy tym napięciem stycznik, tutaj, to będzie szło do stycznika przecież, który załącza zasilanie na port GEN lub grid pracujący w trybie GEN. I mamy tu pełne zabezpieczenie, jakie? W momencie, kiedy zniknie napięcie z sieci, jeżeli nie będzie napięcia tutaj na gridzie, to co się stanie? Brak napięcia na sieci miejskiej spowoduje, że ten stycznik tutaj się rozłączy. Tym samym odłączy zasilanie z wejścia GEN lub grid pracującego w trybie GEN. I nie ma obawy, że jeżeli cokolwiek, no nie powinno się tak zdarzyć, ale jeżeli cokolwiek by się pojawiło na takim wyjściu inwertera w drugą stronę, jakby wytworzył nam te napięcie, czego nie powinien zrobić w trybie pracy, kiedy wejścia są jako wejścia, a nie wyjścia, czyli potrzebują napięcia, a nie te napięcie oddają, jesteśmy całkowicie odpięci od sieci energetycznej. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, że coś się dziwnego zadzieje w momencie, jak zniknie napięcie sieciowe. Także jest to takie dodatkowe zabezpieczenie. Czy to się komuś podoba, czy nie, to już jest inna sprawa. Ja robię układy, które po pierwsze mają być proste, tanie, a co najważniejsze, bezpieczne. I to pod każdym względem. To jest podstawowa rzecz. To tyle, jeżeli chodzi o ten krótki materiał, w którym zaprezentowałem projekt, w jaki sposób chcę sterować. Bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje, a może też skorzysta. Oczywiście jak to wykonam i już to będzie działało, pokażę Wam to już zmontowane w tej właśnie szafie, bo tutaj te elementy na tej listwie prawdopodobnie będą podłączone do reszty, ale to jeszcze kwestia paru dni, jak dojdą do mnie niektóre przekaźniki, muszę przykręcić do szafy zasilacz, podłączyć go, no i wtedy będę to uruchamiał i zobaczycie jak to wszystko funkcjonuje. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do lajkowania. Jeżeli macie jakieś pytania, informacje o kontakcie są na stronie końcowej i stronie tytułowej o mnie na YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.